Do you wanna have a good time tonight? I wanna have a good time tonight. You know we're gonna have a good time tonight. I said we're gonna have a good time tonight. Let's go! Cześć wszystkim! No i co sądzicie o nowym intro? Ja jestem bardzo zadowolona z tej zmiany. Ogólnie lubię zmiany, bo one uczą nas zawsze czegoś, zmuszają trochę do działania. A propos działania, to w tym tygodniu działam razem z Blackwork Jeans i czkawką i razem tworzymy artystyczny krąg. Ale żeby to wyjaśnić, wydaje mi się, że potrzebujemy trochę graficznych dodatków, graficznego wyjaśnienia. Wymieniamy się rysunkami i każda z nas wykonuje inny etap tej pracy. Czyli na przykład ja wykonuję szkic, wysyłam potem tą pracę do Leny, ona robi line art tej pracy i następnie wysyła ją do czkawki, a ona ją koloruje. I w taki oto sposób tworzymy krąg, że każda zajmuje się innym etapem pracy. I później będziecie mogli zobaczyć na kanale każdej z nas nasze etapy tych trzech rysunków. Bardzo fajna sprawa, jak macie znajomych, którzy rysują, to koniecznie spróbujcie takiej wymiany. Żeby było ciekawiej, zrobiliśmy też z tego wyzwanie trzech kolorów, czyli losujemy 3 kolory spośród takiej większej palety, którymi będziemy kolorować obrazek. Taka kolorystyka bardzo pobudza wyobraźnię i myślę, paradoksalnie łatwiej jest wpaść na pomysł, co narysować, kiedy mamy ograniczoną ilość narzędzi, niż gdy mamy tego tak dużo i możliwości jest tak dużo, że nie wiadomo co wybrać. Wylosowane przeze mnie kolory to granatowy, żółty i ciemnozielony. Tak więc ja wylosowałam te kolory, żeby wiedzieć, jaki rysunek chcę stworzyć, żeby on pasował do tych kolorów, natomiast będzie go kolorowała któraś z dziewczyn. Tematyka rysunków, którą wybrałyśmy, to wymyślone przez nas postacie z świata jakiejś gry, serialu, filmu itd. Ja zdecydowałam się na World of Warcraft, ponieważ jest to jedyna gra, w którą gram. Ja nie należę za bardzo do tego typu osób, co uwielbiają grać w różne gry. Ja wolę ten swój wolny czas spędzać na oglądaniu seriali albo na słuchaniu audiobooków. W każdym razie, jeśli chodzi o WoWa, nie za dobrze znam historię tego świata, ogólnie co tam się dzieje, bo po prostu lubię sobie usiąść, posiepać troszkę, tutaj może jakieś potworki pozabijać, polewelować, może iść na PvP. Tak czy siak o świecie wiem niezbyt wiele, ale wybrałam na postać, którą narysuję, Night Elf Demon Hunter. Night Elfy to jedyna rasa, którą grałam w Alliance tak dłużej. Ja jestem jednak zdecydowaną fanką hordy, dzikusów, orków, trolli. Ha! For the horde! Jak zresztą widać po mnie, prawda? Takie dzikus. W każdym razie, elfka, którą rysuję, wyobraziłam sobie, że jest to taka elfka, która jest bardzo ciekawa świata, jest otwarta na różne wyzwania itd. I jej brat zdecydował, że przejdzie na stronę demonów, ma w sobie dużo gniewu, nie wiem, tam chciał się zemścić na kimś czy coś. No i ona jako siostra, nie chcąc go zostawić, postanowiła być z nimi i też przejść na stronę demonów. Jednakże podczas całej tej przemiany jej się udało, a jemu nie i on zmarł. W sumie im dłużej myślę o tej historii, tym bardziej stwierdzam, że jest ona słaba. Widać bardzo, jak świat gier nie pasuje do mnie, ja się nie nadaję do gier. Po prostu nie! To jest rysunek czkawki i postać pochodzi z anime Boku no Hero Academia. Boku no Hero, tak, zgadza się. Więcej na temat tej postaci dowiecie się na kanale czkawki. Bardzo spodobał mi się ten pomysł z dużą ilością oczu i jeszcze z kolejnymi oczami latającymi. Fajna postać,
fajnie wymyślona. Natomiast jeśli chodzi o tworzenie line artu do szkicu innej osoby, to już Wam mówię, jakie wyzwania czyhają na tej trudnej drodze. Otóż, kiedy tworzymy line art, to wyciągamy te najlepsze linie ze szkicu, tak? Szkic zwykle jest taki trochę chaotyczny i właśnie line art pomaga nam wydobyć cały urok z obrazka, te jego najlepsze strony. Więc trzeba mieć tutaj naprawdę dobre wyczucie co do tego, jak powinna wyglądać gotowa praca. I tutaj pojawia się właśnie problem, czy jak przerabiamy twórczość innej osoby, to czy powinniśmy coś dać od siebie, czy może jednak ściśle trzymać się tego, co zaprojektowała tamta osoba. Moim zdaniem właśnie na tym polega to wyzwanie, żeby każdy dał coś od siebie, jakąś taką swoją odrobinkę, nawet jeżeli to oznacza, że trochę się zmieni etap, który zrobiła poprzednia osoba. Dobra, to teraz czas na kolejny etap. Będę kolorować obrazek Leny. To są kolory, które ona wybrała. Zdecydowałam się na kolorowanie tradycyjną metodą, czyli ręcznie, a nie na tablecie. Jak widzieliście podczas mojego losowania, losowałam z akwareli w płynie i takimi właśnie będę kolorować, czyli wybrałam odpowiedniki tych kolorów wylosowanych przez Lenę. Pierwsza rzecz, której się nie spodziewałam, jest taka, że z racji, że jest to wydruk laserowy na kartce, myślałam, że będzie wszystko w porządku, nie powinien się rozmazywać, bo przecież to jest laser, tak? I owszem, nie rozmazywał się pod tym względem, natomiast nie przewidziałam tego, że skoro papier ma wybrzuszenia, to czarne linie nie zostaną tak dobrze nadrukowane jak na płaskim papierze. I już niedługo po tym, jak zaczęłam kolorować tą pracę, okazało się, że ten tusz schodzi, rozmazuje się. Musiałam więc niestety na koniec jeszcze raz zrobić line art, ale tak plus minus tylko, bo to, co zrobiła czkawka, to jaki line art stworzyła, był bardzo fajny i szczegółowy, więc starałam się po prostu jak najbardziej zachować to, co ona stworzyła. Anyway, jeśli chodzi o kolory, dobór jest odrobinkę trudny, ponieważ różowy można łatwo uzyskać poprzez rozjaśnianie czerwonego, rozwodnienie go. Dlatego tak naprawdę czułam, jakbym miała tylko dwa kolory. Ogólnie z dziewczynami ustaliłyśmy, że mając te wylosowane 3 kolory, możemy je ze sobą mieszać, bo tak w rzeczywistości artyści robią. Jak mają ograniczoną ilość narzędzi, to starają się z nich wyciągnąć jak najwięcej. A właśnie na jak najwięcej to jest mieszanie ich ze sobą. Będę dalej tworzyć tą pracę, a w międzyczasie razem z Wami zobaczę, jak wyszła moja praca, mój rysunek, jak dziewczyny pokolorowały mój obrazek. Nie patrzyłam na to wcześniej, więc trochę się obawiam. Uwaga, włączam. What? Okej, tego się nie spodziewałam, ale damn girl! Jak to super wyszło! Jej! Ej, szczerze, naprawdę nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobrze. A tutaj ta tekstura na włosach i na rogu. Ej, ekstra! I tło jakieś świetne, musicie koniecznie zobaczyć. Ja sama zaraz kliknę i zobaczę, jak dziewczynom wyszło. W sensie, w jaki sposób robiły poszczególne etapy. Biustonosz, jak No dobra, to tu jest praca gotowa, którą ja pokolorowałam. Mówię, koniecznie zobaczcie, jak dziewczyny to tworzyły. Natomiast, jeśli chodzi o pracę od Was, w poprzednim odcinku prosiłam, żebyście rysowali starsze osoby. Natomiast teraz, do tego odcinka, chciałabym, żebyście wymyślili jakąś własną postać, najlepiej z gry, ale ogólnie może być też z jakiegoś innego świata, ale najlepiej z gry. I koniecznie napiszcie, jaka to jest gra. Rysunki wysyłajcie mi na osikowa@gmail.com, nie zapomnijcie się podpisać.
Pamiętajcie, żeby wskoczyć na kanały dziewczyn, zobaczyć ich filmy, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa! Do you wanna have a good time tonight?